goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Siema, albo się nie ma. Mówiłem, że być może wygospodaruję troszkę czasu w trakcie trwania mundialu. No i tak się składa, że jesteśmy z Piotrkiem, który gdzieś aktualnie się zmył. Dzięki! Jesteśmy na naszej ulubionej żwirowni. Niestety nie mieliśmy możliwości przygotować sobie miejscówek. Widzę, że Piotruś wraca. Może zaraz powie coś ciekawego, albo raczej nie. Dziadek niezadowolony. Dlaczego? Mówi, do widzenia. Wiecie, że tu nie można pływać? Ostrzegam. Bez komentarza. Sąsiadowi się nie podobało, że zobaczył ponton w wodzie. Wczoraj przyjechaliśmy dość późno, bo około godziny 19. To było po meczu Polska-Senegal na drugi dzień. Jak mecz wyglądał, każdy wie. Tak, i wczoraj pierwsza rzecz, do jakiej przystąpiliśmy, to oczywiście zlokalizowanie miejscówek. Znaleźliśmy 4 różne miejsca. Jak to na żwirowniach bywa, szukaliśmy miejsc charakterystycznych. To jest wypłyceń, miejsc, gdzie rosną moczarki. Postawiliśmy zestawy na różnych głębokościach, żeby sprawdzić, która lokalizacja pierwsza przyniesie efekt. Wieje, jest dobrze. Miejsca są typowe dla żwirowni, tak jak Wam powiedziałem, czyli dobrze. Mimo że jesteśmy w innej partii wody, to znaleźliśmy podobne lokalizacje jak w poprzednich latach. Dobrze. Słonecznie w dzień, to również jest dobrze. Ciśnienie jest stabilne, dobrze. Żarcia, czyli kulek i kukurydzy też odpowiednią ilość wsypaliśmy. No, także no, wszystko zrobiliśmy według schematu. 4 różne typy haczyków czy haków i przynęt na nich założonych. Myślę, że to kwestia czasu, jak przyniosą jakieś efekty. Będziemy Wam o tym relacjonować na bieżąco. Trzymajcie się. Nas bez zmian, o tyle o ile bez zmian. Obudził nas widok za namiotem. Na początku było tylko auto, a teraz jest camping. W chwili obecnej słychać odgłosy piłowania. Chyba go piłują na pół. Chcą może by go powiększyć. Albo stolarkę robią w środku. Może jakieś nowe szafki. Nie wiem. Różne pomysły ludzie mają na rybach. Właśnie kiedy miałem przewozić zestawy, coś mnie spadło na żyłkę. Zapowiada się wietrzysko. Chyba będzie wietrznie, co Hans? No będzie. Jest pierwsza sztuka. Najbardziej skuteczną miejscówką okazała się, jedynie na razie skuteczną miejscówką okazała się płycizna pośród moczarki. Jednak warto było zostawić ten zestaw tam, mimo że łabędzie buszowały. Po pierwszej dobie, kiedy wylądowały tam ze swoimi dziobami, wybierając nam część pokarmu, zdecydowaliśmy się jednak przenieść stamtąd zestaw. No i to był błąd, bo dziś, pomimo chłodniejszej aury, pierwszy karp. Zaraz się dowiemy, jaki duży.
straight edge on it, so it's very easy. Maybe in our world here, there live a happy little mountain. Podsumowując nasz wypad, w trakcie jego trwania wyholowaliśmy 3 karpie, z czego jednego takiego małego bez ważenia. Jeden 8,5, drugi 9 kg. Jeżeli chodzi o taktykę, to skutek największy przyniosła płycizna. Stamtąd mieliśmy te 2 największe karpie. Na każdą wywózkę do wody wrzucaliśmy 5-litrowe wiaderko kukurydzy i do tego około pół kilograma całych i pociętych na połówki kulek. Nie chcieliśmy zbyt dużo sypać, dlatego że nie przygotowywaliśmy sobie wcześniej tego łowiska. Istniało ryzyko, że będziemy nęcili miejsca, które później szybko zmienimy. Więc stwierdziliśmy, że będziemy sypali w miarę punktowo, tyle ile według naszej oceny jest w stanie zniknąć w trakcie 12 godzin. Także 5-litrowe wiaderko kukurydzy i kulki w ilości pół kilograma całe i połówki. Najbardziej skuteczny okazał się zestaw z fluokarbonu. Typowy, klasyczny węzeł bez węzła, na nim 1 bądź 2 kulki tonące. No i tak jak powiedziałem, płycizna przyniosła największy skutek, ale nie jest to powiedziane, że na ten okres jest to jedyna miejscówka, bo żwirownia, tak jak pewnie część z Was sobie z tego zdaje sprawę, jeśli nie wiecie, czym się wiąże łowienie na żwirowni, no to szybko streszczę, że to jest taka jakby sinusoida. Tam są góry, dołki, potrafi z tych 70 cm, tak jak w naszym przypadku, być nagły spad do 4 metrów, czasami nawet i głębiej. Bardzo rzadko zdarzają się jakieś duże place równej powierzchni, dlatego często należy rozważyć też zostawianie zestawu na spadzie bądź za spadem. No ale ja zawsze kieruję się zasadą, żeby najpierw znaleźć miejsca, gdzie wyrastają jakieś zielska typu moczarka i tam spędzam jak najwięcej czasu na wysądowanie dna, żeby ulokować swój zestaw. No i w naszym przypadku to okazało się najskuteczniejszym miejscem. 70 cm, około 3 m2 bez zarośniętego dna, mimo że po zanęceniu po pierwszej dobie pojawiły się tam łabędzie i zdecydowaliśmy się ten zestaw przestawić. No to był nasz błąd, dlatego że one dość szybko odpłynęły. To trzeba też przyznać, że było spowodowane warunkami atmosferycznymi panującymi, bo tak jak widzieliście, fruwające gałęzie, telefony od rodziny, żeby wracać do domu, dlatego że wiatr przewidywany był w porywach do 100 km. Zresztą fale sami widzieliście, jakie były. Ja w pewnym momencie postanowiłem zwinąć jeden z markerów, dlatego że po prostu rozwinął się z tej fali, no i na odcinku 20 metrów od stóp do głów po prostu cały byłem przemoknięty. No i prawdopodobnie ze względu na ten wiatr te łabędzie decydowały się wrócić gdzieś na swoje gniazdo, bo później już się praktycznie tam nie pojawiały. No i jak się okazało, trzeba było zostawić tam ten zestaw, bo później przyniosła to lokalizacja 2 branie. Jedno w dzień, drugie w nocy. Tradycyjnie na koniec zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tych, którzy odwiedzili go po raz pierwszy, zapraszam częściej. Szczególnie polecam film Wyprawa na waleczne karpie bądź Wędkowanie z podchodu w Nowym Jorku. Natomiast tym, którzy regularnie odwiedzają mój kanał, serdecznie dziękuję i nie zapomnijcie polecić go swoim znajomym. Siema, albo się nie ma.